jestem Wróbel i dzisiaj z wielką przyjemnością zaprezentuję Wam najnowsze dzieło firmy Bosch Manufacturing Sidewinder Triple MK5. Najnowszy Sidewinder Mark V to w pełni lampowa 100W konstrukcja oparta na 4 lampach mocy 6L6 i 5 lampach przedwzmacniacza 6N2P. Opis funkcji najnowszego Marka V zacznę może od tylnego panelu. I tak od Waszej prawej strony 4 wyjścia kolumnowe, następnie całkiem sensownie brzmiące wyjście liniowe. Kolejna sekcja to bardzo praktyczna rzecz we wzmacniaczu typu high gain, czyli bramka szumów, którą można sterować nożnie. Następna to sekcja aktywna pętla efektów z regulowaną czułością wejścia i wyjścia. Ten przełącznik to po prostu manualny wybór kanałów, przełącznika nożnego i kontrolera MIDI. Ta sekcja to po prostu kontrola MIDI. Tu ciekawostka, ponieważ ten konkretny egzemplarz jest to pierwszy na świecie prototyp Marka V, więc w seryjnych modelach nie będzie tej funkcji. Są to filtry górno- i dolnoprzepustowe. Ostatnia sekcja z 2, a nawet 3 funkcjami. Pierwsza z nich to przełącznik Brown Sound. Pokrótce powoduje to, że na preampie jest więcej headroomu. Drugi guzik to sterowanie usypianiem pieca. Dość nowatorskie jak dla mnie, nowatorska jak dla mnie funkcja. I tak, ustawiając na guzik na 15 minut, piec po 15 minutach przechodzi w tryb standby. Po kolejnych 15 po prostu się wyłącza. Tutaj analogicznie robi to samo po 30 minutach. Teraz wystarczy później dość energicznie uderzyć w struny i wzmacniacz wraca do żywych. Ta funkcja steruje również zabezpieczeniem wyjść kolumnowych. Ogromnie istotna sprawa, mianowicie kiedy kabel odmawia posłuszeństwa bądź przypadkowo nam się wypnie, wzmacniacz nie wyleci w powietrze. Kanał pierwszy, czyli barwy czyste. Pierwszy od lewej przełącznik warm i cold, czyli ciepły, zimny charakter brzmienia. Gain, standardowa korekcja barwy. Przełącznik boost, czyli dopalenie. Przełącznik mocy 50, 10, 100W. Bardzo praktyczna rzecz, jeśli ktoś chce grać sensownym soundem na sypialnianych głośnościach. Standby power. Najnowszy Sidewinder posiada mnóstwo, naprawdę mnóstwo opcji, które można łączyć ze sobą dowolnie. I chociaż pomyślany jest do cięższych odmian muzyki, umie nie tylko to, o czym się zaraz przekonacie. Kanał drugi i trzeci, czyli pomarańczowy i czerwony, to kanały odpowiadające głównie za przester, ten poważny. Posiadają identyczny układ gałek jak kanał czysty, z tym, że pierwszy tutaj z lewej przełącznik kanału drugiego i trzeciego odpowiada za zmianę charakteru przesteru. Jest to opisane jako overdrive, crunch 1 i crunch 2.
Może powiem więcej o tym niepozornym przełączniczku Boost On i Off i o tej gałce, która jest opisana jako Focus. Mianowicie, kiedy przełącznik Boost jest wciśnięty na On, charakter brzmienia zmienia się na bardziej nowoczesny, czyli modern. Jeśli jest wyłączony, brzmienie jest bardziej vintage'owe. I teraz, w tym położeniu przełącznika Boost na Off, kręcąc tą gałką, zmieniamy płynnie charakter soundu z vintage'owego na modern i dotyczy to wszystkich 3 kanałów. I ostatnie 2 gałki, czyli potencjometr podbicia pętli efektów i potencjometr podbicia solówki, które można włączyć nożnie. Teraz zobaczycie jeden z najbardziej hardkorowych eksperymentów, jakie można przeprowadzić na włączonym piecu lampowym. Mianowicie mój sympatyczny asystent niby przypadkowo wypnie kabel głośnikowy z pieca. Przeważnie taka akcja kończy się naprawą wzmacniacza. Zobaczcie, co się stanie w tym przypadku. Mianowicie kontrolka zacznie mrygać, piec przejdzie w stan standby. Jeśli po 10 sekundach wyczuje, że ma podpiętą kolumnę, powinien zacząć grać z powrotem. Nie mam pytań, Polak potrafi. Dziękuję bardzo. Nie sztuką jest zagrać coś na Gibsonie za 9 kawałków, dlatego teraz chciałbym Wam pokazać, jak najnowszy Sidewinder brzmi na relatywnie taniej i powszechnie dostępnej gitarze. W tym miejscu chciałbym podziękować warszawskiemu sklepowi Rock'n'Roll za wypożyczenie tego wiosła do testów. Teraz gramy w C drop. Za chwilę będziecie świadkami kolejnego wiekopomnego wydarzenia, mianowicie nie dotykając pieca, tylko ściszając gitarę, odkładam wiosło i oddalam się na 15 minut na fajkę. Dobra, wracamy sobie z przerwy, minęło 15 minut. Piec przeszedł w standby. Jeśli byśmy poczekali kolejne 15 minut, piec wyłączyłby się, ale tak czy siak teraz po prostu bez dotykania wzmacniacza wystarczy uderzyć w struny, piec ożywa. Czary z mleka.
O wzmacniaczu Sidewinder Triple Mark 5 firmy Bosch mówił do Was Wróbel. Trzymajcie się dobrze, nie róbcie głupot. Peace.